Ja byłem pod wrażeniem jako jezuity, duchownego, faceta, który potrafił rozmawiać z facetami. I tak wydawało mi się, że o co by go nie zapytać, to zawsze można było liczyć na... Także to nie był tylko ksiądz, który się modlił, tak? Który nie znał życia, to był wszechstronny mężczyzna, wszechstronny duchowny, który jakby znał życie, tak? Znał życie z każdej jego strony. I od strony małżeńskiej, biznesowej, politycznej. Był fantastycznym człowiekiem. Ojciec Józef lubił bardzo żartować. Bardzo. Opowiadał różne dowcipy. Moi chłopcy, wtedy nastolatkowie, bardzo chętnie go słuchali. Przychodzili nawet na wspólne posiłki. Jak nie lubili takich historii, to akurat ojca bardzo szanowali i lubili. Ale też ojciec, właśnie mąż tu mówił o sprawach takich przyziemnych, znaczy, bo ojciec pięknie też pływał, korzystał ze wszelakich sportów, wędkował, ale też miał tyle siły, no to było na pewno gdzieś dane mu z góry, ponieważ zawsze po spotkaniu ustawiały się kolejki do niego, bardzo długie. Jak on to robił, że właściwie wszyscy wychodzili zadowoleni, bo wszystkim odpowiadał na ich pytania i potem jeszcze miał siłę gadać i jeździł na rekolekcje i nie miał pomocników. Prowadził wspólnotę Mocni w Duchu, prowadził w sercu Jezusa, która wypączkowała właśnie z naszej wspólnoty, prowadził wspólnotę Kanaanu, no i naszą zwiastowanie i cały czas wyjeżdżał, prowadził rekolekcje. Ja mówiłam: ojcze, proszę tak się nie przemęczać, może ojciec by jakiegoś jezuitę ściągnął, coś pomógł mu. A on mówi: no słuchaj, mam takiego jednego na uwadze, mam kleryka, chodziło o ojca Remigiusza Rycława. Pamiętamy też ojca Remigiusza właśnie jako kleryka z Wolborza. I ojciec, wiem, że pokładał w nim taką nadzieję, no i się nie zawiódł. Pewnie tam z nieba się modli i wspiera go w tych poczynaniach, natomiast właśnie tak wtedy mówił. Przyszliśmy do grupy, to grupa liczyła zaledwie tam chyba około 20 może osób. Ojciec Józef nastawił się na tą naszą grupę zwiastowanie i jak gdyby wszystkie te swoje pomysły, dzieła ewangelizacyjne bardzo opierał na właśnie grupie zwiastowanie. I tak pierwszym takim dużym przedsięwzięciem to było właśnie spotkanie na Lublinku z ojcem Tardifem. Następnie ojciec Józef rozpoczął praktycznie rekolekcje, tak zwane seminarium eksterystyczne. Grupa się rozrastała dość szybko i po pewnym czasie było już nas prawie około 200 osób. Ojciec Józef bardzo liczył się z tym, żeby koszty uczestnictwa na przykład czy w forum charyzmatycznym, czy w rekolekcjach były jak najniższe. W związku z tym powiedział, że było w ten sposób mówione, że pieniądze nie mogą być przeszkodą w uczestnictwa w dziełach ewangelizacyjnych. Był rok 1998. Poszła nam mszę świętą o uzdrowienie. I wyszedł jezuita do amponki. Wiedziałam, że to on. Rozpromieniony, radosny, pełen takiego osobistego wdzięku. I jak zaczął mówić, to po prostu zobaczyłam, że nie tylko moje problemy są moimi, ale że są też ludzie, którzy mają podobne, bo ojciec właśnie tak jakby mówił o mnie, tak jakby opowiadał o moim życiu, o naszym życiu. I ten entuzjazm ludzi, ta radość z wyznawania wiary, ta wspólna modlitwa bardzo mnie zachęciła do tego, aby rozpocząć seminarium Odnowy w Duchu Świętym, a potem rekolekcje wtedy w Wolborzu. Ponieważ na tej mszy ojciec mówił z uśmiechem i patrzył na mnie, to ja myślałam, że on mówi do mnie. I kiedy w tym Wolborzu spotkałam go płacząc, że mąż odjeżdża, ja gdzieś tu zostaję na rekolekcjach, to on wtedy z otwartymi ramionami mnie przytulił, powiedział: dobrze, że jesteś. No, nogi mi się ugięły i pomyślałam: Boże, on mnie zapamiętał z tej mszy. Ale on tak się zachowywał w stosunku do wszystkich osób. Kochał ludzi, kochał
kochał życie, kochał Boga. To można było czuć na każdym kroku, nie tylko na rekolekcjach. Zawdzięczam ojcu Józefowi bardzo dużo. Właściwie to 3 lata, tak jak był Jezus z apostołami, to my z mężem żartujemy, że tak z nami był, tak nas nauczał, ponieważ był naszym przyjacielem. Przychodził do naszego domu, rozmawialiśmy długo. Kiedy wchodził, stawał w przedpokoju, uśmiechał się tak gorąco z tym swoim radosnym uśmiechem i mówił, ja mówię, Ojcze, Jezus do nas przyszedł. A on nie zaprzeczał. Nie zaprzeczał, tylko się tak gorąco uśmiechał. I później żartował. Rozmawialiśmy, jedliśmy kolację. Bardzo się cieszył z każdego posiłku, którym go się poczęstowało. I zaczynał mówić. I wtedy działo się z nim coś takiego. Mówił i był jak gdyby ponad czasem, ponad miejscem. To było niesamowite uczucie, bo ja słuchałam, otwierałam oczy, mąż tam gdzieś się krzątał koło dzieci, też dochodził, a ja słuchałam go, a on mówił i mówił i mówił. Ojciec jak coś powiedział, on miał taki charyzmat, że po prostu mówił i to nie było dyskusji, po prostu spojrzał w pewnym momencie po kazaniu i mówi tak, a teraz jedna z parafianek powie nam świadectwo. No i ja, proszę mi wierzyć, z tego tłumu wyszłam, stanęłam na środku, nic mnie nie obchodziło, powiedziałam podobno dobre świadectwa, jakieś były brawa, coś powiedział, to nie ja, tak, to Duch Święty i wiem, że właśnie wielokrotnie ojciec tak zapraszał innych i ojciec miał taki szczególny właśnie kontakt z Duchem Świętym. Oczywiście każdy z nas spotkał ojca Józefa w innym czasie, tak? Halinka wcześniej, ja później, ale to spotkanie miało jakiś wyjątkowy charakter, bo ja też poprosiłem o spotkanie z ojcem Józefem i przyszedłem na to spotkanie, akurat było nabożeństwo pokutne. I na tym nabożeństwie pokutnym ojciec się nade mną modlił się nakładając ręce i to była tak silna modlitwa, ja to bardzo przeżyłem, że po tej modlitwie no właśnie zaprosił mnie do zwiastowania, żebym uczestniczył, co w ogóle wcześniej nie było mowy o czymś takim i to było tak silne, że ja zacząłem chodzić do zwiastowania. Natomiast chciałbym powiedzieć o troszkę innych relacjach takich męskich z ojcem Józefem. Mówiąc jako mężczyzna z mężczyzną, ja często z ojcem Józefem gdzieś tam czas spędzałem też w samochodzie, bo na przykład jak przyjeżdżałem po niego tutaj na furtę i nieraz 23 jechaliśmy do nas do domu i właśnie rozmawialiśmy. Dla mnie był wszechstronnym człowiekiem. Oprócz modlitwy, takiego działania przez niego Ducha Świętego, to jeszcze był taki, miał taką charyzmę, właściwie na wszystkim się znał, i na biznesie, i na polityce. I pamiętam, bardzo dużo rad mi dawał, jak prowadzić biznes, jak traktować ludzi, jak ten biznes prowadzić, żeby potem się nie wstydzić, żeby mieć czyste sumienie. Przez jego modlitwę, przez to, co mi powiedział, przez to, co mi doradzał, bo on się też modlił, ta firma rozkwitła. Ona rozkwitła i ona rozkwita do dzisiaj, tak? Ale ja się nie skalałem takimi brudnymi rzeczami. Ojciec Józef też znał się na polityce. Potrafił z politykami też rozmawiać, potrafił też dobre rady dawać, modlić się za polityków. Ja przez ojca Józefa zostałem zaproszony w pewnym sensie do takiej działalności politycznej, bardziej samorządowej, gdzie powiedział, że trzeba tam pójść po to, żeby się modlić, rozmawiać z tymi ludźmi, którzy są daleko od Boga i tak dalej, którzy robią swoje różne interesy. On wszystkim wierzył bardzo, ale też jedni go zawiedli. Ja wtedy widziałem też w nim zdenerwowanie, ja widziałem, że on wtedy był poddenerwowany, chodził nerwowo, miał problem, żeby coś powiedzieć, widać to zdenerwowanie czasami tutaj po takim zawiedzeniu, to jak było spotkanie, to widziałem, że był właśnie podnosił głos, że to jakoś na niego działało i to mimo wszystko też działa na jego zdrowie, na to wszystko, co się potem działo, tak? Bo on to potem w jakiś sposób przeżywał. Ale on wierzył człowiekowi do końca i każdemu dawał szansę. To znaczy nie było, że on kogoś skreślał.